Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studio, już poprzez łącza Zoom. Kolejny gość, gorące studio. Proszę Państwa, pan Maciej Maciak. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa serdecznie, panie redaktorze. Postaram się, żeby było gorące. No właśnie, bo dziś rozmawiamy o bardzo smutnych sprawach, bo gęstnieje nam sytuacja wojenna. Ostatnie dane, na przykład, które gdzieś tam wyciekły z Ministerstwa Edukacji, są takie, że przygotowuje się polskie Ministerstwo Edukacji na przyjęcie w przyszłym roku jakiejś dużej fali Ukraińców. Z drugiej strony państwa NATO przygotowują się i Polska także na rok 2026 na jakąś gotowość wojenną. Mamy tutaj narastającą też taką pracę nad ludźmi, która ma na celu przygotowanie ich mentalne do tego, że Polska wejdzie do wojny. Za chwilę być może polskie wojsko będzie ćwiczyło z dronami na Ukrainie. No i właśnie, jak pan to zjawisko skomentuje? Czy rzeczywiście realną jest ta perspektywa przyszłorocznej wojny? O tym mówi nawet Jasnowic Jackowski. Czy uważa pan, że to taki właśnie scenariusz dziś jest realizowany? Wie pan, panie redaktorze, ja się tak zastanawiam, polskie wojsko ma ćwiczyć z dronami na Ukrainie, a przepraszam, a co tutaj przestrzeni nie ma? Czy Polska to kraj typu Litwa, która jest mniejsza od jeziora Wiktorii w Afryce? Tu mamy tyle przestrzeni, że my nie musimy tam wcale jeździć na Ukrainę, chyba że po to, żeby się trenować na, że tak powiem, żywym organizmie, czyli zabijać innych ludzi. To chyba, że tylko po to. To jest, wie pan, do wielu wniosków można dojść przez zwykłą dedukcję. Znamy to z powieści o Sherlocku Holmesie. Jeżeli chodzi o przygotowywanie nas, ja mam nadzieję, że to tylko chodzi o to, że 2027 to jest rok wyborczy, czyli wybory do parlamentu, czyli te, które tworzą rząd, że to obecnej koalicji rządzącej w celu utrzymania się u władzy. Dlatego teraz pozwalają sobie na tolerowanie wybryków PiSu, bo PiS zachowuje się skandalicznie. No, w razie czego może nie to, że wpuścimy nas w wojnę, ale coś w rodzaju stanu wojennego zrobimy i wzorem demokracji, w cudzysłowie, ukraińskiej, wydłużymy sobie i tak władzę, tak? Bo przecież prezydent Zełenski jest prezydentem nadterminowym, tam już chyba 2 lata. Nie podoba mi się to. Do wojen dochodzi tylko i wyłącznie w demokracjach. Mówimy o ustroju demokratycznym, wtedy, kiedy społeczeństwo da przyzwolenie, tak, na tę wojnę. I tutaj właśnie nie tylko ośrodki rządowe, nie tylko dziennikarze, którzy żrą z pieniędzy wielkiego kapitału, z ich reklam nadmiernie wpłacanych ponad potrzeby redakcyjne, żeby nadawca, jakiś tam Żak Solosz, dostał tyle pieniędzy, żeby zamknął oczy i nie zwracał uwagi na to, co wyprawia jego redaktor naczelny i podrzędne nadrachy, tak? Czyli mentalnie nas przygotowują do wojny, żebyśmy powiedzieli, no tak, 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 ta wojna musi być. Wojny nie ma wtedy, kiedy nie chcą jej obywatele. Problem w tym, czy obywatele zdają sobie sprawę z tego, co to jest wojna. Bo nam zrobiono taką sztuczkę na początku lat 90. Już za Jaruzelskiego, pod koniec lat 80., puszczali nam filmy Dynastia Carringtonów, przegląd telewizji satelitarnych. Jak to pięknie będzie w kapitalizmie. Nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że będzie musiał z wyciągniętymi rękami do ziemi zaiwaniać, żeby zarobić na prąd, wodę, gaz. I my daliśmy przyzwolenie, bo sobie nie zdawaliśmy sprawy, jaka to będzie charówka. Dziś mamy tak samo. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, czym jest wojna. Wprowadzono jakieś dziwne przepisy, w tym
przepisy w cudzysłowie korporacyjne, które zabraniają publikowania wrażliwych treści. I zwykły człowiek już nie wie, co to jest wojna. Za PRL-u widać było, że władze PRL-u pod protektoratem Związku Radzieckiego nie chcą, żeby społeczeństwo dało przyzwolenie na wojnę. Nie chcą i puszczaliśmy. My, ja, pan, jesteśmy to pokolenie, które się wychowało na treściach z PRL-u. Okrucieństwa wojny były pokazywane, a teraz to nie, bo panu kanał zablokujemy. Pan nie może pokazywać drastycznych scen urwanych kończyn, tak, rozprutych tułowi i tak dalej, bo one są drastyczne. W wojnę to możecie wejść, ale pokazywać tego nie możecie. Ewidentnie korporacje, które swoimi przepisami blokują te treści, sprzyjają do tego, aby nastawić społeczeństwo prowojennie. Wojny nie ma wtedy, kiedy społeczeństwo nie da na nią przyzwolenia. Powinniśmy domagać się publikowania. My dziennikarze, tak? My niezależni dziennikarze powinniśmy stanowić lobby, presję, że takie rzeczy musimy ludziom pokazywać, bo ludzie nie wiedzą, co to jest wojna i z głupoty, jak doświadczenie pokazuje, możemy zgodzić się na udział w wojnie. Ale spójrzmy na sprawę realnie. Jaki my mamy wpływ? My, niezależni dziennikarze, gdzieś tam z potrzeby serc albo z takiej społecznikowskiej pasji, pracujący właśnie w tym zawodzie, no bo przecież żadne tutaj pieniądze w takich mediach jak pana czy moje to nie istnieją. No ale jaki my mamy wpływ? Czy nie jest tak, że nas po prostu ominą? Że ten głos ważny społecznie, o którym pan mówi, głos uświadamiający ludziom, o jaką stawkę grają, bo przecież my stoimy w obliczu wojny atomowej, w obliczu zagłady całego naszego świata. I czy ten nasz głos po prostu nie zostanie ominięty? No bo zobaczmy, jak łatwo przebija się narracja, że na przykład wojna na Ukrainie to jest nasza wojna, że za naszą i waszą, prawda, że Polska tutaj musi do tej wojny przystąpić, Polska musi utrzymywać dwa narody, Polska musi zbroić się na potęgę koniecznie w Stanach Zjednoczonych, tak żeby, bo przecież to nie jest uzbrojenie defensywne, to jest uzbrojenie ofensywne. Czy po prostu przy takiej znikomej skali naszych możliwości, oni nas zwyczajnie nie ominą i no, takimi krokami, jak to wprowadzenie wojska do ćwiczeń dronowych na Ukrainę, czy też przekazanie tomahawków przez pana Donalda Trumpa Ukrainie, które spowoduje, że nastąpi wyraźna dysproporcja tutaj w tej wojnie, no to czy takimi krokami no, my po prostu nie zostaniemy wepchnięci mimowolnie w to bagno? Odpowiadam. Teraz będę robił za pana coacha motywacyjnego, żeby pan redaktor miał większą wiarę w to, co robi. Ten tak zwany efekt motyla, prawda? Efekt motyla, zjawisko psychologiczne czy tam społeczne, które działa. To tylko siła naszych argumentów czyli nasz geniusz de facto zależy od tego, czy przekonamy innych, czy nasz pogląd rozejdzie się po łepetynach ludzi, którzy nawet nieświadomie, ale będą go powtarzać. To tylko od siły argumentów zależy. Ja znam, jest takie pojęcie z filozofii myśli genialnej. Myśl genialna to taka myśl, na którą nie ma bata, bo jest genialna. Jako przykład myśli genialnej podaję sytuację, idzie mała dziewczynka przez wioskę jakąś tam, przepraszam, tych, którzy w Bieszczadach mieszkają, na zadupiu Polski w Bieszczadach, bezludzie kompletne, i tam ona sobie coś mamrocze pod nosem. A obok kobieta pieli grządki w ogródku przydomowym i słyszy tą dziewczynkę, jak ona to mamrotanie powtarza, a to jest właśnie ta myśl genialna. Jakiś tam przykład, nie wiem, że kwiatki są czerwone, obojętnie. I usłyszawszy tę myśl genialną, jest zachwycona. Ona musi się, jest taki zespół genów dzielenia się z innymi, z członkami stada informacją, wtedy stado przeżywa. To jest dowód na normalność u każdego człowieka, tak? Ta potrzeba plotkowania. Dziennikarz to też tego typu zjawisko. I ta myśl jest taka fajna, taka genialna, że ona musi iść się podzielić ze swoim chłopem w domu. Chłop, usłyszawszy
to zdanie, to genialne zdanie mówi, o kurde, to ja muszę chłopakom w pracy powiedzieć. Tak się rozchodzi myśl genialna. To tylko zależy od naszych argumentów, e, a pasja powinna być do tego, bo to, e, to już nie empatia. To już nie empatia, czyli e, coś, co uczula nas na krzywdę innych, na te miliony trupów, które będą, tylko egoizm, chęć przeżycia, tak? My, ludzie, często robimy szlachetne rzeczy ze zwykłego egoizmu. Moja walka o to, żeby nas nie uwikłać w wojnę od 2015 roku oficjalnie, tak? Jako program Musisz to wiedzieć, nie będę się puszył, ale wynika z egoizmu. Ja nie chcę wojny, ja nie chcę dać się uwikłać. I to mnie, pana i innych porządnych ludzi, normalnych, powinno motywować do tego działania. I starajmy się używać jak najlepszych argumentów, żeby ta potężna presja prowojenna, na pewno ktoś na to kładzie potężne pieniądze. Panie redaktorze, proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Porozmawiajmy przez minutę. Kto ma tak duże pieniądze, żeby utrzymać tę bandę świń w polityce i w mediach, która wytwarza tą presję prowojenną? Przecież to są na co dzień tchórze. Pan ich zna, ja ich znam, to są trzęsi dupy. Oni nawet nie spojrzą w stronę sąsiada, u nich tam w okolicy, który słynie z tego, że jest łamignatem. A tu nagle, gdy nas reprezentują, jacy oni są krewcy, jak tu trzeba się bić i tak dalej, to są, przepraszam, nie wiem, czy będzie można to wypikać, to są zwykłe pipy życiowe, ale w kwestii prowojennej prą jak dziki. Jakich oni skrzydeł dostają? Najprawdopodobniej na 150 milionów % stoi za tym pieniądz, którym to pieniądzem ktoś tę presję wytwarza za pomocą sprzedajnych nadrachów. Z jednej strony pieniądz, ma pan rację, a z drugiej strony przekonanie, że ich to nie dotyczy. Że ci wszyscy redaktorzy, politycy, no tak jak w 1939 znajdą się w Zaleszczykach, na granicy polsko-rumuńskiej. Teraz ta granica inaczej przebiega, ale mówię symbolicznie. A zatem poczucie bezpieczeństwa, a może i bezkarności, a z drugiej strony duże pieniądze, które idą za odpowiednim lobby i za propagowaniem jego. Tak, to też ja w swoich programach, używając właśnie myśli genialnej, mnożę przykłady na to, żeby się oni nie czuli tak, wiem, że jestem skanowany, wiem, że jestem oglądany przez nich, żeby się nie czuli tak bezkarni, bo były różne sytuacje, w których, wie pan, i ten trend zapoczątkował Mateusz Morawiecki, wyprowadzając pieniądze państwa polskiego za granicę do celów mieszkaniowych. Najprawdopodobniej dla klasy tej mniejszej, która nie zdążyła tyle nagrabić, przepraszam, zarobić, której nie stać na jakiekolwiek, już nie mówiąc o tam godne warunki, czyli nad Lazurowym Wybrzeżem, gdzieś sobie willę obstalowali, to dla nich, budując czy w Berlinie, czy w Paryżu jakieś nieruchomości z pieniędzy publicznych, no to dla nich tam im obiecano, że w razie czego to ja cię tu z rodziną. Ja podejrzewam, że to tak jest. I stąd ta bezkarność dla niektórych i stąd, panie redaktorze, my powinniśmy gwałtownie. Gdzie jest Konfederacja? Bo na PiS to już wiadomo, że nie liczymy, bo żadni z nich patrioci. Gwałtownie powinno być prawo ustanowione w Polsce, ustawa przeforsowana o tym, że ten, kto ma nieruchomość poza granicami naszego kraju, ten nie może spełniać funkcji publicznych. Bo to musi być dla nas gwarancja, w razie czego to pan jako kapitan schodzi ostatni, jakby doszło do sytuacji, do której sam pan by doprowadził jako kapitan, bo pan ma do dyspozycji całą załogę i pan ma tak sterować statkiem, żeby nie wpadł na rafę i żeby omijać wichury. Pan ma tu z nami być, a oni wszyscy mają nieruchomości za granicą. Dlatego gwałtownie szukam śmiałka, ja go pochwalę,
Szukam śmiałka, może Braun, ale nie, no przecież rodzice w Stanach Zjednoczonych z nieruchomościami. Szukam śmiałka na taką ustawę. Ona jest w tej chwili dla nas niezbędna. Ona jest Ale wie dla nas pan, niezbędna, bo oni grają w tę grę, w której niczym nie ryzykują. ale to jest też głupie, no bo kto z nas będzie, ktokolwiek, czy będzie bezpieczny w Europie Zachodniej w obliczu na przykład konfliktu atomowego? To, Dlatego, że ludzie nie są informowani, a to blokują korporacje Wall Street, YouTube, Facebook, to są korporacje, spółki giełdowe Wall Street, blokują nam wyobrażenie o tym, jak jest wojna, a budują choćby grami wrażenie, że mamy nieskończenie wiele żyć. No i ludziom w głowie się mniej więcej taki brak strachu ułożył. bo to rzeczywiście są bardzo ważne sprawy. To jest esencja wszystkiego, o czym trzeba mówić dziś w przestrzeni publicznej. Tak sobie myślę. Spójrzmy Panie na przykład redaktorze, na wszystko inne już jest nieważne. Wszystko inne, jak tego problemu nie rozwiążemy, naszego bezpieczeństwa, naszego życia, utraty wszystkiego, naszego dorobku, koniec, nas nie będzie. Świat o nas zapomni, ludzie. Nie będzie Polaków. Ale jednocześnie, czy widzi pan to, że jesteśmy krok po kroku coraz bliżej tego konfliktu? Coraz bliżej wprowadzenia Polski do tej wojny? Czy pan to obserwuje? W pierwszym odcinku programu Musisz to wiedzieć wytłumaczyłem, dlaczego powstał program Musisz to wiedzieć w 2015. Żeby nie mogli nas uwikłać do wojny. Proszę mi uwierzyć, te przygotowania szły od wielu, wielu lat. Tak, widzę te przygotowania. Tylko momentami ktoś zaingerował. My już dawno, według planów Wall Street, byliśmy przeznaczeni do wojny, ale od czasu do czasu ktoś ingerował. Nas Chiny mocno ratowały, podejrzewam, i do tych wojen, do uwikłania Polski w wojnę, czyli zniszczenia nas, nie dochodziło. Ale być może, że już się nie da dłużej, tak? Być może, że podsunięto Chinom, ja się boję, że to była taka propozycja, podsunięto Chinom propozycję, przecież macie cały świat do zarabiania. Przecież aż się dziwię, że nikt Chinom nie przeszkadza w zdobywaniu wpływów w państwach, które do niedawna były pod zarządem kolonialnym. W Afryce. Tak, że pozwalają im się tam swobodnie rozwijać, aby mogli naprawdę im nogi podłożyć. Może przyjdzie jeszcze na to czas i Chińczycy stracą naprawdę potężne biliony inwestycji. Może dlatego, że to jest taka sztuczka. Przecież rozwijajcie się na cały świat. Po co wam ta Polska? Bo Chiny nas bardzo broniły. Po co wam ta Polska? Niech ją spalmy. Gdy spalą Polskę, wtedy dobiorą się do tych wszystkich inwestycji chińskich, czyli w skrócie Chińczycy wybudowaliby jaśnie panom, lordom, wybudowaliby infrastrukturę i zostaliby ogoleni. Ale zobaczmy, pan pozwoli, że taki przykład, ciekaw jestem pana komentarza, jak my jesteśmy w tą wojnę wprowadzani, bo wyraźnie zostaliśmy wyznaczeni przez Zachód z Ameryką na czele do tego, żeby być zapleczem, ale i alternatywnym frontem tej wojny. Przykład ukraiński tego, w jaki sposób Ukraińców się tutaj w Polsce traktuje, w jaki sposób się finansuje ich leczenie, jak my realizujemy tą misję wejścia w wojnę w aspekcie wspierania Ukrainy i Ukraińców, jest tutaj doskonałym przykładem. Ostatnio byłem w Hiszpanii i wie pan, no, tam blisko już 2 miliony siedzi podobno Ukraińców. Jedna z najbardziej widocznych, aktywnych, ale i też zamożnych grup w Hiszpanii, no już na pewno przekraczająca 1 milion, no to właśnie byli ci Ukraińcy, prawda? I teraz jak to wygląda? My za nasze... uwaga, i oni też informowali mnie, że najlepiej to leczyć się w Polsce. Oni tu przyjeżdżają z Hiszpanii, wielu jest też we Francji, przylatują samolotami. Pełny był samolot, w którym leciałem Ukraińców i w jedną i w drugą stronę. Mniej więcej 60% miejsc w Ryanerze. I oni tutaj leczą się, mieszkając, mając różne interesy, ale i pracując w Hiszpanii.
tam sobie wypoczywają, tu się leczą. No a za wszystko oczywiście płacimy my. Wielki dług, który mamy, no to w dużej mierze jest kwestia tego, co przekazaliśmy Ukrainie. A zatem, czy nie uważa pan, że ta droga wejścia Polski w wojnę wiedzie przez tą politykę proukraińską, która po prostu nie ma granic? I nawet pan prezydent ostatnio nie podpisał już protestu pod tą ustawą, która tych Ukraińców tam obdarzała kolejnymi przedłużanymi przywilejami. Taka anegdotka, zanim odpowiem na to zagadnienie, które pan poruszył. Widziałem ostatnio film, gdzie żołnierz rosyjski w tych częściach granicy ukraińsko-rosyjskiej, gdzie nie ma działań wojennych, bo my sobie nie zdajemy sprawy z tego tutaj w Polsce, że tam są normalnie wsie, tak? Bo przecież tam nie ma żadnego muru i tak dalej. Wieś rosyjska, wieś ukraińska i oni normalnie tam funkcjonują ze sobą na potężnych przestrzeniach ukraińsko-rosyjskich. I idzie taki rosyjski żołnierz i mówi: patrzcie, nagrywa. Patrzcie, mówi, tutaj nie ma słupka, że jest granica Rosji, a tutaj jest, że to jest granica Ukrainy. Kopie ten słupek, przewraca go i mówi: Rosja jest bezgraniczna. Taki czarny humor zwykłego żołdaka a propos bezgraniczności. A jeżeli chodzi o kwestię przywilejów ukraińskich, proszę Państwa, trzeba uszanować wyniki demokracji. Zarówno PiS, jak i PO, jak i też w dużej części z deklaracji różnego rodzaju tam partii pomocniczych, tam Lewicy i Konfederacji, też takie deklaracje są. Elektorat wybrał, proszę Państwa, i elektorat widocznie tego chciał, żeby Ukraińcy dostawali nadmierną pomoc. Proszę Państwa, nadmierna pomoc jest to wentyl bezpieczeństwa dla tych, którzy chcą rozszerzyć wojnę na terytorium Polski, bo Władimir Putin, czy tam ta Rosja, tak, nie idzie. To jest wojna pozycyjna. Ona stoi w miejscu. Tam się nic nie posuwa. Nawet jak po stronie rosyjskiej jest informacja, że jak to oni mówią, odzyskano jakąś, wyzwolono jakąś tam wieś, miejscowość, to za tydzień ona z powrotem jest ukraińska. To wojna stoi w miejscu. Wojna nigdzie nie idzie. To nie dlatego, że Putin jest słaby, tylko Putin nie chce dać pretekstu do tego, żeby wywołać panikę w Europie. Ma sentyment, jeszcze jakiś tam sentyment ma do Europy, jeszcze ma pewnie przyjaciół w Europie, nie chce ich wymieniać i nie chce atakować wchodząc Europy. W słowo panu, przecież on był tym tak zwanym zapadnikiem, czyli był, że tak powiem, we frakcji w ramach rządu i systemu politycznego Rosji, która opowiadała się za bliskimi związkami tego państwa z państwami Zachodu. Ależ absolutnie ma pan rację i dlatego pewnie Europa dostawała tanie surowce, żeby nie zostać wchłoniętą przez gospodarkę Wall Street. Tak? Po to Putin, po to wysiłek narodu rosyjskiego przy wydobyciu bardzo energożernym, kosztochłonnym surowców, aluminium, gaz, ropa i tak dalej był czyniony, żeby produkt europejski stał się konkurencyjny. Że tego ludzie nie widzą, że tego wyborcy nie widzieli, dlaczego Europa po 90 roku podźwignęła się i stała się zagrożeniem dla gospodarki Wall Street. Że tego ludzie nie widzą, to aż się w głowie nie mieści. To jest takie oczywiste. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że Putin nie idzie na wschód, więc ten stan będzie trwał, tak? Co zrobić? Co zrobić, żeby jednak to co zrobił Canaris, czyli odpalił w 1939 roku, od 3 września zaczęły się na Wołyniu czystki, morderstwa na mniejszościach, polska, żydowska, węgierska i inne, i rosyjska przede wszystkim, żeby wyciągnąć Stalina, tak, żeby w końcu wszedł do Polski w 1939. To zrobił Canaris, to jest opisane, proszę Państwa, to jest fakt historyczny, o tym się w ogóle nie mówi. To tak samo w tej chwili ktoś chce wywabić Putina, żeby poszedł dalej na zachód. Ale Putin nie idzie na zachód. Ale Putin zupełnie inaczej to rozgrywa, to jest nieistotne teraz do tej dyskusji. Więc trzeba mieć plan awaryjny. Zawsze wielcy, to nie są głupi ludzie, oni mają plan B, C, D, tak? Więc jeżeli się da nadmierne przywileje Ukraińcom, to się wkurzy po prostu obywateli. Obywatele zaczną się wyżywać na Ukraińców, zrobi się bunt Ukraińcami, zacznie się wojna
najgorsza z najgorszych wojen. Tak, wojny domowe są opisane. Są najgorsze, z największymi stratami dla ludności cywilnej i majątku. Ktoś nagle uzbroi tych Ukraińców, ktoś ścienia, bo przecież mnóstwo broni zniknęło, nie wiadomo gdzie ona jest. Ona czeka na pewno na swój czas. Dlatego dziś nie wolno się dać skonfliktować z Ukraińcami. Ja byłem pierwszy, który krzyczał nie wpuszczać, bo czułem, że to będzie jakiś problem. Dziś ten problem już jest wpuszczony i trudno. Rząd dał im przywileje. Proszę Państwa, trudno. Nie, najgorsze, co możemy zrobić, to dziś, słuchając różnego rodzaju naganiaczy, uprawiać akty terrorystyczne w stosunku do mniejszości ukraińskiej, bo nagle do niej dołączą mniejszość arabską, mniejszość azjatycką i te wszystkie mniejszości dostaną karabiny i nas po prostu załatwią. No dobrze, ale czy alternatywą jest to, żeby dać im prawa obywatelskie i na przykład zbudować silną opozycję ukraińską w polskim parlamencie? Czy to jest jakieś rozwiązanie? Bo jeśli nie powstrzymamy obywatele, także poprzez naciski na polityków, tej ukrainizacji Polski, którą dziś obserwujemy na wielu poziomach, no to czy nie dopuścimy do tego, że za chwileczkę będziemy mieli tutaj partię ukraińską i Rzeczpospolitą obojga narodów? Panie redaktorze, nie dlatego nie potrafimy wybierać w wyborach i wybieramy tych, z których paradoksalnie, tak schizofrenicznie, później decyzjami się nie zgadzamy. My ich wybieramy, a potem się nie zgadzamy z ich decyzjami, a potem ich znowu wybieramy. Nie dlatego, że jesteśmy głupi, tylko akcja wyborcza jest to bardzo kosztowny, najbardziej kosztowny proces, okres dla sponsorów polityki, czyli dla tych, którzy naprawdę rządzą, czyli wielkiego kapitału, bo to ten rządzi, bo ten, kto składa, ten, którego prawo jest forsowane w danym kraju, ten ma w zgodzie z państwa, ten ma władzę. Jeżeli pan składa projekt ustawy, a debil sędzia po prostu głosuje nad nim, nawet nie wie nad czym głosuje, bo ma taki rozkaz partyjny, to de facto to pan jako ten kapitalista, pan stanowi prawo, bo to pana ustawa później wchodzi w życie. A tutaj poseł, teoretycznie źródło prawa, staje się tylko pomocnikiem w pana działaniu. Więc jeżeli kapitał finansuje akcję wyborczą, on się naprawdę w tym okresie bardzo, bardzo kosztuje. Potem się wylizują z tego jakiś czas, bo muszą zarobić na tych nowych aktach prawnych, które im usłużni, przez nich wybrani posłowie wybiorą. Więc ten proces jest bardzo kosztowny i dlatego my nie mamy większego wpływu na to, jak postąpią wyborcy, bo zbyt duże pieniądze są przeciwko nam w akcjach wyborczych. Za to między akcjami wyborczymi ten okres jest dość łatwy do tego, aby ludzi przekonać do tego, żeby pewnych rzeczy nie robili lub robili to, co jest sensowne, racjonalne. Więc jest szansa w tej chwili, żebyśmy uniknęli tego scenariusza na przykład wojny domowej, odpowiednio tłumacząc, bo nie są tak gigantyczne pieniądze położone, więc idzie to jakoś przeforsować. Proszę nie tracić nadziei. Musimy kończyć naszą rozmowę. Ja tytułem puenty i takiego zakończenia, może przedłużonego, chcę zwrócić Państwu uwagę, bo sam nie mogę się pogodzić z tym, jak został Pan wygumkowany, Panie redaktorze, z przestrzeni publicznej przez tych celebrytów, czy też patocelebrytów, jak Stanowski, jak duże media, typu Telewizja Republika, typu LIS, prawda, i et consortes. Wie pan, został pan tak... Rozmawiamy tutaj o bardzo ważkich problemach. Ta rozmowa, wydaje mi się, ma głęboki sens i jest bardzo logiczna, jeżeli mogę tak ją zrecenzować z obu stron, myślę. I widzicie państwo teraz, jaki jest obraz pana redaktora, a jaki obraz funkcjonuje w mediach tego głównego nurtu, tak szeroko zasięgowych. I myślę sobie, że dobrą puentą tej rozmowy będzie właśnie pokazanie państwu, żebyście sami zadecydowali po tym, coście wysłuchali, gdzie jest prawda. Gdzie jest prawda i gdzie są prawdziwe argumenty, a gdzie jest propaganda
i gdzie jest próba zwiedzenia państwa. To ocencie sami. Wszyscy powtarzamy, tylko prawda jest ciekawa i tak dalej. Tak. A potem kochamy się w takim fałszu, że takim łatwym do przeanalizowania nawet. Ale panie redaktorze, jestem pod wrażeniem tego, co pan powiedział. Bardzo dziękuję. To uskrzydla. Dla takich chwil warto i ja też chciałem już od jakiegoś czasu, nawet rozmawiam o tym z kimś, pana zapytać, co też pana motywuje, żeby w ogóle wyłamać się z tej zmowy milczenia i zapraszać mnie. To jest niesamowite. No wie pan, no to po prostu to jest kwestia niezależnego myślenia. Można się z panem nie zgadzać. Ja rozumiem, że wielu moich kolegów, nawet tutaj pracujących wokół mojej redakcji, nie zgadza się z panem, ale nie, no, ma pan swoją pełnoprawną opinię i ta dyskusja ma głęboki sens. W ogóle każda dyskusja ma głęboki sens, jeżeli polegamy na prawdzie, polegamy na jakichś faktach, a tu przecież to robimy. Więc no, zostawmy państwu puentę. Ja jeszcze raz panu bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Zostawmy państwu puentę. Maciak jaki jest, każdy widzi. Jeśli zainteresowała państwa ta rozmowa, bardzo prosimy, wesprzyjcie nas Buy Coffee, tu jest link do wsparcia, a jeśli oglądacie nas w telewizjach kablowych, to proszę bardzo, zostańcie z moim kanałem. Dziękuję bardzo.